łatwiej, każdy coś o sobie napisał. Jest na przykład Bartek Marcinek. I tutaj jest taka informacja, kabaret nie pyta i teatr nie ma. Taką poczucie humoru, no, nie pyta i nie ma. Ale mówi się, że szczytem takim jest, że jeżeli mama przyłapie cię na masturbacji, to trzeba dokończyć, patrząc jej w oczy. Ale dla Jaśka to było za mało. Gdy mama nakryła go na masturbacji, to dał jej dokończyć. Słuchajcie, ci, którzy są dalej, naprawdę, żałujcie tego, bo przed wszystkim, przed całą imprezą Wiking chodził taki, ale będzie zajebiście. A teraz patrzę, jak ta twarz się zmienia. Ale to zostawimy na koniec. Zacznijmy od Grzegorza Dolniaka. Grzesiu, Grzegorz Dolniak, jest. Oklaski to później, jak on będzie wychodził. No to daj mu teraz, o, będzie mu żwawiej. Otóż oprócz Grzegorza Dolniaka znam jeszcze dwóch innych pedałów. Jest z nami też Michał Leja. Widziałem, Grzesiek, widziałem pełne widownie śmiejących się ludzi na twoich występach. Widziałem twoją szczęśliwą rodzinę. Widziałem śliczną dziewczynę u twojego boku i całą resztę twoich rysunków. Wraz z Katarzyną Piasecką występuję w Szperacze TV. Gdy pierwszy raz o tym usłyszałem, pomyślałem, spoko, lubię porno, a jeszcze nigdy nie widziałem kabareciarzy w porno. Więc włączyłem to, pomyślałem, spoko, zobaczę sobie komediowe porno, ale okazało się, że nie, że w ogóle Szperacze TV to nie jest komediowe. Znaczy nie wiem, czy to się udało, ale to miało być transmitowane przez radio. Jeżeli tak jest, zajebiście. Drodzy radiosłuchacze, opowiem wam trochę o Michale i dlaczego cieszcie się, że go nie widzicie. Otóż Michał jest wizualnie dyskusyjny. Bardzo. Jego dziewczyna jest przykładem na to, że można kochać wnętrze. I że można przy tym nie być estetą. Otóż problem z Michałem polega na tym, że Michał do niedawna... Inaczej, zostańmy jeszcze przy tym, żeby go bardziej opisać. Michał wygląda mniej więcej tak, teraz uruchomcie sobie wyobraźnię. Gdyby Anna Grodzka miała syna z ziemniakiem na przykład, to ten syn by się nie bawił z Michałem Leją. Michał ma 20 parę lat i do niedawna był prawiczkiem jebany. Znaczy on twierdzi, że nie, ja i tak mu nie wierzę. Znaczy, że już nie jest. No i problem polega na tym, że natury, kurwa, Michał, nie oszukasz. I drodzy radiosłuchacze, Michał ma strasznie dużo takich wyprysków na twarzy. Mi się wydaje, że to jest tak, że po prostu sperma nie miała ujścia i szukał jakiejś alternatywnej drogi ucieczki. Michał od 3 lat ma dziewczynę. I na początku, słuchajcie, bo wygadałem, myślałem, że jest prawiczkiem, nie? I tak go wypytuję ostatnio, wczoraj, w sensie, ty jesteś, kurwa, czy nie jesteś, nie? On mówi, że nie, na początku się bzykaliśmy, a potem już nie. I teraz się nie bzykamy. Co się wydarzyło? Zajebał jej na przykład, nie? Jak musiał się obrazić, buty jej zniszczył czy coś? Tak kobiety grają, prawda, że o, to nie będzie seksu dzisiaj, tu nie będzie seksu, kurwa, nigdy! No, Michał. To wiecie co? Nawet pedalstwo Dolniaka mnie takie denerwuje jak to, że on nie bra seksu. Naprawdę. Już zniosę i tego pedała również. Wczoraj Michał zasnął i szedłem w nocy i tak patrzę na jego twarz. Patrzę na te bryszcze. Przypomniała mi się gra z podstawówki, mówię, połącz kropki. No i połączyłem kropki, wyszła twarz Dolniaka. Z małymi śladami spermy, ale to już moja autorska robota. Słuchajcie, Michał Leja tu się uśmiecha jak chińska dziwka, jak ktoś to mówił, tak? Nie, to akurat Michał powiedział, że no tak, jak się uśmiecham, to jak chińska dziwka. Zobaczcie sobie na plakat. Jeżeli chińskie dziwki tak wyglądają, stary, to ja pierdolę w takim razie. Słuchajcie, Michał Leja to jest człowiek, który żyje na drugim końcu mojego kija, w sensie, poczekajcie.
kurwa, mówię, poczekajcie, ja pierdolę, no. Ej, słuchajcie, bo ja nie chcę dzisiaj dostać w pierdol, jestem dzisiaj sam, ja muszę wracać sam, ja śpię z nimi wszystkimi w pokoju, dobrze, że nie z wikingiem, kurwa. Ja dzisiaj będę łagodny, po prostu muszę. To jest moje zadanie, mama mnie tak prosiła dzisiaj i koniec. Michał to jest abstynent, on totalnie nic nie bierze, zero, nul. To jest dla mnie człowiek, z którym jak ja zacząłem rozmawiać, on powiedział tak, ja wiedziałem, że on nie pije, nie pali, powiedział, że nie uprawia sportu, bo boi się, że się uzależni, powiedział, że nie uprawia seksu, bo na razie jeszcze nie chce, więc podałem mu rękę i powiedziałem po prostu cześć, to wszystko. Co nie? No i Wiking na koniec. Tak. Otóż ludzie jadą po Wikingu i prawdopodobnie tak też będzie dzisiaj, że jest gruby. Ale nie zwracacie uwagi na to, że jakby głównym problemem jest jego twarz. To jest człowiek, który ciągle słyszy zdanie, gdzie z tym ryjem? Od swojej dziewczyny. Wiking gra znaczy to się mówi, że grasz w futbol, czy grasz w futbol? Grasz w futbol. Wiking gra w futbol amerykański, ale to nie był jego pierwszy wybór. Pierwszym wyborem był, jeżeli chodzi o sport, skok o tyczce. Do dziś, kurwa, wszyscy zachodzą w głowę, co poszło nie tak, dlaczego nie poszło? Może wróć, jak go będziemy dopingować. Rozmawialiśmy dzisiaj przy Just, to jest w ogóle też przekochany człowiek. Jedziemy po nim, bo jest chujem, ale też jest kochany. I dzisiaj przywiózł nam do hotelu piwka, tak siedzimy sobie, piwkujemy i Jasiek mówi, że bo tam kiedyś ćpał heroinę, no nie? A Wiking, ojej, jak to było? A potem zaczęliśmy gadać o seksie, ale ja, ojej, a jak to było? Tak, już wcześniej doszliśmy do tego, że do ja nie dochodzi. Wczoraj dowiedziałem się od niego, bezpośrednio od Wikinga, powiedział mi, że regularnie uprawia seks. Postanowiłem zapytać jego dziewczynę, czy ona o tym wie. Jakby nie przejmowała się tym za bardzo, szukała stanika. Dodam, że w pośpiechu. Jest coś takiego, znaczy ja zastanawiam się w ogóle, skąd moja słabość do niego, do Wikinga. Bo ja mam coś takiego, że mnie strasznie rozczulają geje pedały, dlatego, że są nieakceptowalni społecznie. Wszyscy tam po nich jadą. Tak samo ludzie grubi też po nich jadą. Rudzi też przejebane. Dlatego czasami jak chcę się wzruszyć, to idę do KFC, zamawiam stripsy, siadam, patrzę na tych grubasów i tak gdzieś w środku, gdzieś wewnątrz siebie szlocham. I ty, kurwa, jesteś kombo. Stary, kurwa, jesteś grubym, rudym pedałem. Bardziej... Gdybyś miał jeszcze psa ze schroniska, jebany bym nie przestał płakać, stary, kurwa, masz piątaka. Dostałbyś dychę, gdyby Dolniak był twoim pedałem. Poniżej się już nie da! Dziękuję bardzo. I 100 lat!